Siema akwaryści i podwodni podglądacze, witam Was w kolejnym odcinku, a w nim dwa bardzo ciekawe filtry wewnętrzne. TerraPure to jest taki bardziej terrorystyczny, akwarystyczny i taki narożny z przepływem 450 litrów na godzinę i oba są bardzo ciekawym wyborem do akwarystyki. Zapraszam na film. Materiał tworzony przy współpracy z marką Invital. Ok, akwaryści, rozpakujmy sobie pierwszy filtr, sprawdźmy jak to wygląda. Ten jest dosyć, powiedzmy, ciekawa budowa. Ja już go uruchamiałem, sprawdzałem jak to działa, jak to dmucha w większym akwarium. I powiem Wam, że to jest dosyć ciekawa opcja. Ok, słuchajcie. To jest bardzo oryginalny, ciekawy filtr. Rzadko się widzi taką konstrukcję. A ja Wam już tu pokazuję. Gdzieś zgubiłem, bo zgubiłem przystawki, jeszcze powinny być dwie. Gdzieś musiałem wsadzić do innego opakowania. Momencik. Ok, znalazłem jeszcze jedną, ale dałbym sobie rękę uciąć, że były chyba 4. Dobra, nieważne. Słuchajcie, patrzcie na to. Ten filtr wygląda tak. I to jest taki wodospad. Tu mamy jeszcze takie coś, że możemy go sobie zawiesić wysoko. Ja sobie chyba to zrobię tak. Bo ja go tak przedtem wieszałem. Dosyć prosto się to wiesza. I on jest na takie, słuchajcie, przystawki. Wydaje mi się, że były 4, no ale dobra. Czy chyba mniejsza o to, nie? Możemy go sobie po prostu przyczepić do ścianki. Ale to już po testach wiem. Tak to wywnioskowałem. I tu mamy taki wkład. Ja sobie go otworzę teraz. Wcześniej go nie używałem, nawet nie próbowałem. I jego wsadzamy w środek, tak? Słuchajcie, no dla mnie to jest, no zobaczcie, dla mnie to jest marnowanie miejsc. Teraz tak myślę. Ale to zaczekajcie do końca filmu. Pokażę Wam, co bym zrobił na koniec filmu. I silniczek jest tak, że tu się otwiera i tu jest pompka z wierniczkiem i dlatego ten filtr nie bardzo do krewetek, wiecie? Bo może tu sobie wciągać małe krewetki przez ten wierniczek, ale moglibyśmy tutaj wsadzić jakąś gąbkę pod ten wlot. Tylko że wtedy będzie zapychać się tylko z jednej strony, nie będzie ciągnąć wody od dwóch. No, ale mniejsza o to. Dobra, przejdźmy do następnego filtra. Aha, no tak, w sumie nie powiedziałem jeszcze najważniejszych rzeczy. Słuchajcie, 3 W, 300 litrów na godzinę. Wymiary 80×62 na 186, czyli ma prawie 19 cm wysokości. Dosyć duży filtr. No ale spójrzcie na to. Widzicie? Nawet nie sięgam palcami. No, duża pojemność. Już chyba wiecie, co by tu można było wsadzić, co nie? Dokładnie. Mnóstwo ceramiki. Dobra, słuchajcie, otwórzmy sobie jeszcze ten filtr i zaraz przejdziemy do testów wodnych. Jak to miesza w 70. Dobra. Dzieciaki śpią, staram się być cicho, ale dosyć trudne to jest. Słuchajcie, 6 przystawek, które już przyczepiłem. Gąbka. No i gąbka, którą specjalnie wyciągnąłem, żebyście zobaczyli sobie ją na wierzchu. Słuchajcie, to jest chyba takie 30 ppi. Z takim fajnym wlotem, na wylot. Żebyście fajnie ciągnęła po całej długości. To jest bardzo fajny pomysł. Fajnie to jest porobione. Słuchajcie, i cały ten myk, system, wszystko to fajnie wygląda. Powiem Wam, że taki narożny filtr bardzo mi się spodobał z samego zamysłu od początku. Z deszczownicą, może być bez,
sobie ją wyciągamy, to tak dmucha. 450 litrów na godzinę to on spokojnie ogarnie 72 litry w ciemno. Gąbka w miarę dobrej wielkości. By bardzo Wam zależało, można ją przyciąć, też dołożyć ceramiki. Jest deszczownia, czyli będzie napowietrzanie. Ruch tafli wody na powietrzu wystarczająco zbiornik. Jak ktoś mówi inaczej, to według mnie jest w błędzie, ponieważ wszystkie źródła mówią, że sam ruch tafli wody jest wystarczający. I ja też nie stosuję żadnych napowietrzaczy w zbiornikach swoich i przy dużych temperaturach, i zbiornik jest zawsze wystarczająco napowietrzony. Ryby nigdy nawet w nocy nie szukają tlenu. Dobra, ale my nie o tym. Słuchajcie, no 5 W, 450 litrów na godzinę. Bardzo ciekawy, fajny filtr CF450. Jest jeszcze wersja 200 chyba 50, no, która akurat nie była dostępna. No ale to pewnie jest ciutkę mniejsza i też na tyle ciekawa, by się nią zainteresować pewnie. U Zenona chyba ostatnio była, więc gdyby ktoś był ciekawy, zapraszam także do filmów Zenona. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do testów wodnych. Okej, drodzy widzowie, sprawdźmy dzisiaj ten filterek. Oczywiście bez wkładów. Nie chcę tego moczyć, tego kartridża. Zobaczymy, jak to dmucha, sprawdzimy moc i myślę, że będzie fajnie do takich małych akwariów. Gdzieś to ukryć jakoś w narożniku. Ciekawe, ciekawe. Sprawdźmy. O, chyba za dużo tu wody jest, co? No, tak to wygląda. Że za dużo wody nalałem do akwarium. Jest regulacja, ale jest za dużo wody w akwarium. Ja mi się męczyłem, bo są takie dosyć oryginalne. Tak jak już Wam pokazywałem, są takie dziwne, podwójne. Myślałem, że tam na dole się przyczepia. Dokładnie myślałem, że w tym miejscu, ale nie ma szansy tam wsadzić przystawki. I wykombinowałem, że autor chyba miał na myśli je tutaj przyczepić, albo po prostu przyczepić je do tyłu. Wiecie? Po prostu w tym miejscu i żeby sobie tak o były przyczepione do plecków. Cały, oryginalny, nie jest drogi i myślę, że do takiego jakiegoś paludarium, do takich akwariów, nie wiem, z bojownikiem, bo to ma mały przepływ, filtruje wodą. Na pewno filtr odpada, jeśli chodzi o krewetkarium, gdyż silnik jest od spodu i tutaj krewetki wejdą i silniczek jest za zsie, więc do krewetkarium odpada. Jakieś ślimaki, właśnie bojownik, na pewno bojownik. Zasłonimy go to roślinnością. Filtr nie dmucha, nie robi wirówki w akwarium, ale spokojnie filtruje. 300 litrów na godzinę to też nie jest mało. W takiej kostce 30 litrów powinien sobie spokojnie poradzić. Pamiętajcie, że możemy go od spodu wypchać gąbkami i na to nasypać na przykład lawę, ceramikę z Invitala i cokolwiek sobie wymyślimy. W takim filtrze także będziemy mogli spokojnie upchnąć troszeczkę węgla aktywnego. To też nam pomoże w prowadzeniu akwarium. Duży filtr, ale na pewno wydajny biologicznie i mechanicznie. Widzicie, wali tak prosto nurtem w dół, miesza wodą, jest ta funkcja, powiedzmy, wodospadu. Fajnie to wygląda. Okej, pora teraz na ten narożny filtr z deszczownicą CF450 o mocy 450 litrów na godzinę, co nazwa wskazuje. Słuchajcie, musimy go chyba w narożniku zamontować, co? No chyba by wypadało. Tylko w którym? O kurczę, wypięło mi się. No w szczelce to jest, więc łatwo to. Ciekawe, tu z przodu zamontujemy. Podłączmy. Nie działa, się zepsuł. A ja po prostu miałem tu mega skręcony i po prostu nie leciało. Patrzcie. Kręci wodą ładnie.
Wszędzie widać, że idzie woda. Ładnie miesza i myślę, że to będzie dobry wybór na takie akwarium do 70 nawet 2 litrów. Bo kostka to raczej będzie wirówka straszna. W kosteczce takiej 30 litrów. Więc no powiem, że wybór bardzo ciekawy. Nie skręcajcie na minimum, bo nie będzie nic lecieć i będziecie myśleli, że się zepsuł, ale generalnie filterek bardzo ciekawy. Fajnie dmucha, fajnie kręci, fajnie tak, no tak bym powiedział, że znika w tym akwarium. Jeszcze jakby tam posadzić jakąś nadwódkę czy limnofilię sessiliflorę, żeby go przysłoniła bardziej, to bajka. Co tu jeszcze mogę wam o nim powiedzieć? No ja uważam, że do 72 litrów mógłby spokojnie pasować i przy tej cenie za niego to jest dosyć rozsądny wybór i nie jest taki zły. 5 W, 450 litrów, bardzo fajnie. No i co, akwaryści? Fajnie dmuchają te filterki? Kurde, dla mnie jest sztosik. Ten jest bardzo fajny, fajnie się wpasowywuje i bardzo fajna moc dmuchania. I jest taki narożny, spora gąbka. Spokojnie taki do 72 litrów i nawet do takiego, wiecie, mało obsadzonego 112 litrów też sobie da radę i będzie fajnie dmuchał. Ale słuchajcie, co mnie ciekawi, nie byłbym sobą, gdybyśmy nie zupgrade'owali tego filtra. No ten cartridge, no nie oszukujmy się, jest słabym tutaj pomysłem, a więc zabierzmy się do roboty. Ok, to lecimy szybko, nie ma co się zastanawiać. Co nie? Tam przystawki sobie zostaną. Dobra, słuchajcie. To chyba jest jedyny racjonalny pomysł, żeby zrobić coś takiego. Gąbeczka leci na dno, bo silnik pcha od dołu przez tutaj otwór i wsadzamy tam gąbeczkę. I to chyba będzie ok. Jak myślicie? Wiadomo, no robię to teraz strasznie na szybko, w celach może filmowych bardziej, za bardzo, tylko nie dociskamy tego do dna. I tu bym sobie wsadził jako ogranicznik ze 2 ceramiki, żeby tam nie dochodziła gąbka do dna samego. Ok, mamy to, zobaczcie. I tu mam pół litra ceramiki dosypane. No ja to robię na odwal się, wiecie, ale wy w domu możecie spokojnie sobie to zrobić na spokojnie. Użyć innej ceramiki, jak na przykład kulki są takie na przykład ze sklepu Qualdropa czy Invital też ma takie swoje kuleczki, to by lepiej się wpasowały. I słuchajcie, mamy tutaj jakieś tam 150-200 ceramiki, gąbka i ten filtr sobie spokojnie dmucha i robi biologię. Możemy nasypać samej ceramiki i mieć takiego taniego, no bo ile to ten filtr kosztuje? Zobaczcie, tu jest cena. No i co, takiego biologa mieć? Niskowatowego? Bajka. I on sobie tam kręci wodą spokojnie. Trzyma biologię w ryzach, bakterie sobie śmigają. Czego chcieć więcej? Dajcie znać w komentarzu oczywiście, nie? No i co, akwaryści, uważacie o tych filtrach? Ten jest dosyć ciekawy, bo można tu jeszcze napchać ceramiki, dlatego wziąłem go na testy. No to jest dosyć ciekawe, no słuchajcie, taka forma wodospadu z ceramiką i gąbką. Bajka, nie? Słuchajcie, plastik jest taki jak w Sansanach, taki twardy, w dotyku fajny. Regulacja też jest malutka, tu jest malutka. No tylko te zawieszenie tego filtra jest takie troszkę problematyczne, albo musi być woda niżej, żeby była forma wodospadu, albo po prostu nie dbamy o to, czy ten filtr natlenia wodę, ale dba o biologię. No i słuchajcie, ten filtr taki klasyczny, gąbkowy, napowietrzający wodę przez deszczownię. Spora gąbka nawet, jak nie będziemy przerybiać akwarium, no w ogóle nie radzę wam przerybiać akwarium, powinno być wszystko w porządku. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tych filtrach.
czy lepszy ten CF450, czy może ten TeraPure. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji, bo to jest bardzo ważne, by kanał się rozrastał. Jeśli ktoś ma ochotę wesprzeć mnie przez przycisk wesprzyj, zapraszam też serdecznie. I najważniejsze, zostawcie po sobie ślad w formie komentarza, gdyż komentarz pomaga wybić film na szerokie wody, szerokie akwaria. Żegnam się z Wami, miłego dnia. Nie zapomnijcie zaznaczyć dzwoneczka, bo już nadciągają następne filtry do testów. I nie tylko. Żegnam się z Wami, życzę miłego dnia i do zobaczenia. Cześć! No i okej, zrobiłem to trochę lepiej. Będzie tak gąbeczka, a w środku będzie ceramika. I będzie chyba fajnie, co? No, mam nadzieję, że będzie fajnie dmuchać. Do zobaczenia, cześć!